Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszka. W tej wiosce od początku było coś dziwnego. Ukryte księgi, runy i historia kogoś nieznajomego. Historia wioski Asflors. Rozdział 1. Przybycie. Stąpiłem pomiędzy śmiertelników, ciekawy ich ulotnego życia. Wioska przyjęła mnie, nie znając mojej prawdziwej natury. Ich szczere uśmiechy i niewinny śmiech obudziły we mnie uczucia dawno zapomniane przez tysiąclecia. W miarę jak mijały pory roku, poznawałem ich zwyczaje i dzieliłem z nimi radości. Razem świętowaliśmy zbiory i opowiadaliśmy historie przy ognisku. Każda chwila była skarbem, nową lekcją o pięknie śmiertelności. Nawiązałem głębokie więzi z tymi kruchymi istotami. Ich prostota poruszyła mnie i odnalazłem w nich rodzinę, jakiej nigdy nie znałem. Dzieci podążały za mną wszędzie, spragnione opowieści i wiedzy. Pomimo mojej sympatii do nich, ukrywałem moją tożsamość. Jednak zdecydowałem się podzielić z najmądrzejszym spośród nich tajemnicą ukrytej broni. Powierzyłem mu tę odpowiedzialność, wiedząc, że będzie jej strzegł z oddaniem. Nadszedł dla mnie czas odejścia. Patrzyłem, jak moi przyjaciele starzeją się i odchodzą, a ciężar wieczności znowu zaczął mi ciążyć. Gdy opuszczałem wioskę, czułem mieszankę smutku i nadziei, zabierając ze sobą cenne wspomnienia, które razem stworzyliśmy. Z dala od wioski stanąłem twarzą w twarz ze swoją nieśmiertelną samotnością. Brakowało mi śmiechu i głosów. Wiedziałem jednak, że moje odejście pozwoli im znaleźć własną drogę, bez wpływu wiecznej istoty. Pozostawiam po sobie dyskretne, lecz potężne dziedzictwo. Ostatni mieszkaniec wioski, strażnik tajemnicy, przeżywa swoje ostatnie chwile. Mam nadzieję, że ktokolwiek znajdzie tę wiadomość, zrozumie wartość czasu i znaczenie więzi utkanych między duszami. Dobra, z tego co rozumiem, pewien nieśmiertelny, najprawdopodobniej Bóg, zstąpił tutaj na ziemię, do tej wioski, ale z czasem musiał ruszyć dalej. Widział, jak mieszkańcy rodzili się i umierali i chyba nie chciał już wpływać na rozwój tej wioski jako wieczna istota. Ale zostawił jakiegoś jednego osadnika, który żył z nim przez stulecia, no i zostawił mu też sekret, który tamten miał pilnować, ale z biegiem czasu, jak opuścił wioskę, no to moc, którą on tam włożył, żeby ten jeden osadnik sobie żył praktycznie przez stulecia, osłabła, no i ten osadnik w końcu po prostu umarł, ale spisał książkę z tym właśnie oto sekretem. No i teraz tak, ta książka to była ta książka, która była w tej altance takiej na początku, od razu na samym wejściu do wioski tak naprawdę, i to była właśnie ta książka. Żyłem dłużej niż powinien jakikolwiek śmiertelnik, podtrzymywany przez resztki jego słabnącej mocy. Moje kości bolą, a oczy stają się zmęczone. Lecz zanim nadejdzie mój czas, muszę zostawić tę wiadomość dla każdego, kto może ją znaleźć. Przez stulecia mieszkałem w tej wiosce u jego boku, nieśmiertelnego, którego imienia nigdy nie wymawiano, a którego obecność była jednak stałym towarzyszem. Chodził wśród nas nie jako Bóg, lecz jako człowiek obarczony ciężarem nieskończonego czasu. Śmiech wokół stołu, ciepło wspólnoty, zdawało się, że tchnęły one nowe życie w jego zmęczoną duszę. I wtedy, pewnego dnia, odszedł z subtelnym uśmiechem na twarzy, niosąc ze sobą błysk nadziei, jakiego wcześniej nie widziałem. Teraz, jako ostatni z mojego ludu, czuję, że zbliża się koniec. Zanim odejdę, muszę upewnić się, że pewien sekret nie odejdzie w zapomnienie. Ukryta w liściach na dachu starego drewnianego domu, tego z zielonym dachem, znajduje się księga o ogromnym znaczeniu. Jeśli chodzi o mnie, cieszę się, że mogę wreszcie odpocząć. Mój obowiązek został spełniony i znajduję spokój w wiedzy, że odszedł z nowo odnalezionym celem. Wioska może być teraz cicha, ale echa naszych żywotów wciąż trwają w wietrze, niesione w nieznane miejsca. I on tutaj napisał, że ten sekret, który pilnował, umieścił na poddaszu w liściach w tym
domu takim z zielonym dachem. No i faktycznie tam była taka skrzynia w liściach, w pewnym momencie ją tam znalazłem, przypadkowo w sumie, pewnie gdybym przeczytał wcześniej ten tekst, to bym wiedział od razu. No i to była ta książka. No i teraz tak, z racji tego, że byłem już w 3 magicznych wioskach, ale tylko z 2 w sumie zebrałem tą książkę tam spod dachu, no to mam też 2 runy, które najwyraźniej są częścią tej samej historii i które najwyraźniej prowadzą gdzieś dalej. No i też mam 4 mapy, które gdzieś mnie zaprowadzą. Te 3 właśnie dotyczą tych runicznych historii, a ta dotyczy tej historii z wioski, no bo ta mapa jest nazwana właśnie nazwą tej wioski, więc zastanawiam się, czy najpierw tego tutaj nie zwiedzić, no bo mam tylko jedną taką, a później wyruszyć w poszukiwaniu tych tutaj elementów, także pora się przygotować i ruszyć na poszukiwania. Czy ja w tej wieży już byłem? Przychodziłem tędy kiedyś, ale chyba mnie tam nie było. A widzę tutaj kłusowników właśnie, więc chyba zajrzę. Może będą mieli jakieś fajne kusze albo inną ciekawą broń. W ogóle bardzo ładny las, ta fioletowa trawa podoba mi się. Chciałbym taką w domu, ale to chyba raczej niemożliwe. Ale ci kłusownicy, no już tak nie stanowią praktycznie dla mnie zagrożenia. Ała, ej, nie trafiłem, spadłem. Halo, jak stąd teraz wyjść? Ej, pomocy? Nie, chyba mnie tu nie było, bo bym pamiętał ten ametyst wszędzie dookoła. No dobra, to pora gdzieś tu wejść chyba do góry, co? Jest tu jakieś wejście w ogóle? A, tu jest drabina. Okej, otwarte. Halo, wow! To jest jakiś siekierą! Top się! Nie! Ała! Nie lubię ich. O, a co to za zwierzak? To jest ten oksolot jakiś tam? Wezmę go. Krystal, tak się nazywa. Ale czy jest tu jakieś wejście do góry? No bo ja tam widziałem jeszcze jakąś przestrzeń na górze, ale niezbyt. A tutaj? O, tam gdzie duszek wleciał. Dobre! To ja po tym mogę wchodzić, nawet nie wiedziałem. Ciekawe, co mnie na górze zostanie, żebym ja tutaj zaraz nie zginął. Wiedźma? Ale ona mnie bije, czy ona tutaj... Robisz co? A, bije mnie! Otruła mnie. Okej, dobra. Ale fajnie. Fajna wieża w ogóle. Czy tu coś będzie? Nie, chyba nie, co nie? Pusto tutaj. Czy jest tu jakaś klapa, wejście? Nie. Nie wiem, po co to tutaj stoi, ale bardzo ładna wieża zresztą. Taki fajny zakątek. Tak fajnie tak przeszklone, no fioletowo. Nie mogę się skupić przez to zatrucie, normalnie irytujące jest strasznie. Ale tak wracając do tej wieży, no fajnie, też szkło fioletowe fajnie wygląda. Chyba kiedyś się zainspiruję taką wieżą i zrobię taką w domu. Może właśnie w tym swoim domu. Muszę w ogóle gdzieś zacząć zapisywać te pomysły. Ale tak na dobrą sprawę to nic tu nie ma. Żadnych skrzynek, żadnych łupów. Tu jest jeszcze jakieś wyjście po liściach. Nie wiem, czy ja chcę tutaj w ogóle gdzieś wchodzić. Czy tu jest coś u góry? Mogę tu wejść? Halo. A, to jest tutaj. Tam jest takie wejście. Coś słyszałem? Coś tu chrapie? Ja nie wiem, czy ja chcę tu wchodzić, bo jak spadnę, to nie będzie kolorowo. Czy ja tam coś zobaczę? A! Co to jest? O nie! Coś mnie bije! Ła! Nie! Boże, nie. Co to było? Co mnie tutaj zaatakowało? To było za mocne. Ja muszę się stąd ewakuować. Gdzie to było zejście? Boże, co to było? Ja potrzebuję wody teraz gdzieś. Na dole była woda. Muszę się napić, żeby się uleczyć. O, to było niebezpieczne, strasznie. A jak mnie to podziałało? Dobra, schodzę na dół. Idę stąd. Czemu ten głupi duszek tam wpływa i się topi? To bez sensu, no. O Jezu, muszę tam teraz wpłynąć i go uratować. Byłaś stąd. Dobra, mam chyba pomysł na tego człowieka, który tam stoi na samej górze i ja po prostu zrobię tutaj podkop. Dobra, działamy z typem. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Ej, nie czaruj, nie czaruj! Co to jest za duch? Gin! Co on tutaj wyczarował? Wow! Jakiś duszek nawiedzony! Gin! Boże! Wow, to on robi. To tak się czaruje. Coś tu jeszcze słyszałem. O, tu jest jeszcze jeden. Okej, dobra, ten nie żyje. A gdzie są moje duszki? Tutaj. Okej, coś ty wyrzucił. Totem nieśmiertelności. Czy coś tutaj jeszcze jest? O, to jest ten ametyst, na którym chyba rosną te takie odłamki ametystów. Okej. Czy tam coś jest na górze? Tutaj w tym miejscu? Dobre pytanie. Ale jaki widok stąd na cały ten świat. No, nieźle. No i oczywiście piękny zachód słońca. Ale dobra, jestem ciekaw, co jest tutaj na górze. Jest tu coś? Wow, tu jest jeszcze jakaś ukryta miejscówka. Okej. Ale ja to na razie zamknę i... Chociaż, nie wiem, zjem te jabłko i tam wejdę i zobaczę, co tam jest, bo boję się, że tam znowu będzie jakiś
czarujący typek. Dobra, co my tu mamy? Tu są jakieś skrzynki, fajnie, czyli jest jakiś jednak łup tutaj, diamenty, mączka kostna, o fajnie, tego dywanu nie potrzebuję. Dobra, ale ten ametyst to wezmę. Teraz pytanie, czy ja go mogę w ogóle tym kilofem tak wydobyć? Dostałem coś? Nie? Czyli nawet jedwabny dotyk na to nie działa? O nie, ale lipa. W ogóle fajny sposób, bo ten ametyst pod spodem robi takie właśnie fajne efekty, na to dywan, no i wygląda jak taki zaczarowany dywan. Fajna sprawa. Dobra, pora wracać. Dobra, pozbierałem trochę tego ametystu w tym lesie tutaj, no i pora wyruszać w dalszą drogę. No po prostu nie wierzę. Ta mapa doprowadziła mnie do tej trzeciej magicznej wioski, której ja wtedy się tyle naszukałem. Gdybym od razu poszedł z tą mapą, to bym trafił za pierwszym razem na tą wioskę i zdobyłbym ten chapter 4, którego mi wtedy brakowało. Ale dobra, to w sumie wejdę tam i zgarnę tą trzecią runę z poddasza tam w tych liściach, bo tej chyba nie brałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, no i pozbieram też przy okazji książki, które tu zostawiłem, bo pewnie wszystkich nie wziąłem, bo nie byłem w stanie się zmieścić. No dobra, pozbierałem z tej wioski już wszystko, co tutaj było, co zostawiłem za pierwszym razem, no i pora w takim razie udać się do kolejnego celu. Chyba w końcu znalazłem to, czego szukałem dzięki tej mapie i teraz zastanawiam się, jak ja tam mam niby wejść i czemu to w ogóle jest w powietrzu. Nie mogło to być gdzieś na ziemi? To jest jakieś kolejne utrudnienie? Czy to jest to drzewo, pod którym ja mam kopać? Czy jest tam jakieś inne? Też dobre pytanie w sumie. Poza naszym wymiarem leży świat absolutnego bezruchu. Wymiar runiczny. Miejsce, gdzie ani słońce, ani księżyc nie zdobią nieba, a sam czas przestaje istnieć. Ta mroczna pustka, nieskończona w swej nicości, kiedyś więziła mnie w swoich kleszczach. Jedynymi pozostałościami życia są tutaj ślady pozostawione przez mroczne elfy, starożytne istoty, które opanowały sztukę podróży międzywymiarowych. Zbudowały one ołtarze, które służą jako mosty między światami. W sercu ich największego dzieła, runicznego labiryntu, leży legendarny artefakt o ogromnej mocy. Ten labirynt jest echem swojego odpowiednika w Nilfheimie, choć jego tajemnice są o wiele bardziej złowrogie. Aby dotrzeć do tego wymiaru, należy powrócić na runiczną wyspę i kopać pod wiecznym drzewem, trzymając w dłoni autentyczną runę pęknięcia. Dobra, ziemi nakopałem, to teraz trzeba tam jakoś się wspiąć. Tutaj chyba będzie okej. Najgorzej, że tam na dole pod tą wyspą pojawiają się stwory, bo jest za ciemno. Gdzie on zniknął? Halo, gdzie ten zombie? A, tutaj, dobra, już myślałem, że będzie tu jakoś się wspinał. Ja mam nadzieję, że tam na samej górze, jak wejdę, to od razu coś mnie nie zaatakuje, bo jak spadnę, to nie będzie kolorowo. Swoją drogą to wcale to tak blisko nie było. Przeszedłem ponad 14 000 kratek od domu, żeby dostać się do tego miejsca. Dobra, jestem na górze. Co to jest? To jest chyba faktycznie ten labirynt, tylko jakiś taki, no raczej nie powinien być zbudowany z dywanów, no bo wszystko tutaj widać. Tu jest to drzewo chyba. Co ja tutaj ciekawego znajdę? Może jakąś skrzynkę albo coś w tym stylu? Ja tu w ogóle to muszę się jakoś uzbroić w razie czego. Tam jest jakaś książka. O, dobra, czyli pewnie jakaś kontynuacja historii, zaraz to przeczytam. Tutaj jest jakieś zejście w dół, okej, ciekawe i tutaj też coś widziałem. Wow, i tutaj też jest zejście. To przypomina te zejścia do tych dziur, gdzie w lesie był ten taki osadnik, co te klucze tam wymieniał na jakieś tam inne. Tu jest jakiś grób w ogóle niepodpisany. Może to jest grób tego przedwiecznego, w końcu jego imię nie zostało zdradzone. Tęsknię za domknięciem, za końcem tej niekończącej się podróży. Jeśli legendy mówią prawdę, nawet bogowie nie są odporni na przeznaczenie. Być może nadejdzie mój czas, a być może muszę sam wykuć własną ścieżkę poza znanymi krainami. Jest to Kronika Mrocznych Elfów, Runiczny Labirynt. I o czym ta książka nam mówi? My, mroczne elfy, zawsze byliśmy inni, podczas gdy nasi kuzyni, świetliste elfy, byli czczeni za swoją naturalną więź z magią i naturą. My urodziliśmy się odrzuceni przez tę samą magię. Nasze ciała, tak odmienne od ich ciał, nie były predysponowane do konwencjonalnej magii, ale nosiliśmy w sobie mroczniejszy, głębszy dar.
Przez wieki znosiliśmy pogardę innych ras. Nasza wrażliwość sprawiała, że odczuwaliśmy każde lekceważące spojrzenie, każde okrutne słowo, ale nie byliśmy ludem destrukcji, dopóki ich arogancja nie stała się nie do zniesienia. Wykorzystaliśmy wtedy nasz dar do czarnej magii, nie po to, by zabijać, ale by wymazać wieki elfickiego postępu. W naszym wygnaniu zabraliśmy ich wiedzę, każdą książkę, każdą tabliczkę, każdy fragment wiedzy. Naszym największym wyzwaniem stało się wtedy osiągnięcie całkowitego mistrzostwa nad magią. Opracowaliśmy sposoby kontrolowania białej magii, ale to nasz dar do czarnej magii pozwolił nam zbadać to, co niewyobrażalne. Protomagię. Protomagia przekracza prawa naszego wszechświata i jakby emanowała z wyższej rzeczywistości. Okiełznaliśmy ją pod postacią run, zdolnych do zawierania złożonych mechanizmów magicznych. Przez wieki opanowaliśmy tajemnice czasu i przestrzeni. Runiczna Wyspa była naszym pierwszym wielkim dziełem, testem na tyle złożonym, by zniechęcić słabych, ale nie na tyle, by całkowicie uniemożliwić dostęp najbardziej zdeterminowanym, albowiem dalej leży nasze prawdziwe arcydzieło – Runiczny Labirynt. Labirynt to nasz największy podstęp, w tym wymiarze pustki, gdzie nie istnieje ani jedzenie, ani woda, przybysze są zmuszeni do niego wejść, aby przetrwać. Jednak jego zawiłość jest tak wielka, że staje się on ich grobowcem. Tylko prawdziwe mroczne elfy potrafią rozwikłać jego tajemnice. Do tych, którzy znajdą te pisma, ta kraina nie jest schronieniem, lecz pułapką. Pustka, która was otacza, to dopiero początek waszej próby. Labirynt czeka, a wraz z nim albo wasza zguba, albo objawienie. Dobra, ja tą książkę sobie wezmę, tak czy siak, do kolekcji ze sobą, ale ciekawa historia w takim razie. Mrocznym elfem nie jestem, ale na to wychodzi, że to tutaj nie jest tym magicznym, runicznym labiryntem, tylko jakąś taką pierwszą ich, powiedzmy, pułapką właśnie, pierwszą taką konstrukcją próby, bym powiedział. Tylko teraz pytanie, czy ja chcę tam wchodzić, no bo jednak może być tam niebezpiecznie. Jakie próby tam na mnie czekają i którym wejściem ja mam zejść? Dobra, zejdę chyba najpierw tym zejściem, bo z tego widzę, że da się w razie czego szybko uciec. I co mnie tu spotka? W ogóle fajnie, że ten złoty duszek świeci tutaj mi w ciemności, przynajmniej ułatwia to sprawę, ale tutaj nic nie ma. Ej, są tylko rudy tak naprawdę i jakieś okienko dziwne. Jakiś dzwon. Czy ja chcę teraz dzwonić tym dzwonem? Wow, co tam było? Tam było jakieś przejście. Oho, okej, dobra. Dzień się w ogóle kończy, ja się może prześpię, to i ta pogoda się uspokoi. I właśnie zdałem sobie sprawę, jaki będzie pierwszy problem. Mianowicie będą to duszki, które chyba nie zdążą za mną tam wejść. No dobra, no to pora tam wejść. Ła, prawie mnie to zgniotło. Okej, i ja stąd teraz nawet nie wyjdę, to jest dobre. I jest tu mega ciemno i duszki też tam zostały. Co mnie tu czeka w ogóle? Oho, tam jest jakiś szkielet. Ale on chyba po prostu sam się tu pojawił. Raczej wątpię, żeby on tutaj po prostu był jakąś taką pułapką. Pytanie, czy będą tutaj te klatki, co stwory tworzą. Co to jest? Aha, okej. No to pierwszą klatkę widzę. Wow, co to było? Co to się tam drobi? Co jest grane? Wypadł stąd. Ja wam to muszę zepsuć tutaj. Co tu się dzieje? Co to jest? Tam coś lata wielkiego. Ale ja tu mam przesrane. Co to jest w ogóle? Dobrze, że ja najpierw sobie ten ekwipunek taki zrobiłem. Ja mam chyba głupi pomysł, bo ja wziąłem ze sobą tą kuszę, co wybucha. I ja te kraty chyba tam im rozwalę. Nie chcę też wyspy uszkodzić za mocno, ale może miałoby to sens. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wow. Okej. O, idealnie w sumie, za dużo nie zepsułem. Dobra, no to teraz wymieńmy to na łuk i możemy się was tam pozbywać. O, tego to najbardziej trzeba się pozbyć. A on odbija strzały? Co jest grane? No nie mówcie, że ja będę musiał się z nim bić tutaj na blisko. No poważnie. Jeszcze jeden tu wyskoczył? Co jest grane? Tam się cały czas w ogóle pająki pojawiają, bo jest pewnie za ciemno i cały czas te stworzenia będą tu wyskakiwać. Dobra, ale tych to ja się mogę pozbyć w jakiś sposób. Może odbił strzały od łuku, ale ciekawe,
czy odbijesz od kurczę, cwaniaku? Wow, chyba go wkurzyłem, okej. No dobra, chyba i tak tam zejdę po prostu, nie wiem czy ja to przetrwam, ale no jakoś będzie trzeba sobie poradzić. No bo innego wyjścia ja tutaj nie widzę, no jak on mi strzały odbija, to nie ma sensu, żebym ja tutaj strzelał w ogóle. Tylko czy to nie będzie jakaś pułapka właśnie? Może ja zrobię tak, że wzejdę tam, zabunkruję tutaj te i wtedy spróbuję jakoś zabić, tylko jak tu mi się z tej klatki pojawi, to tu będzie normalnie pogrom, no. A, jeszcze ten wybuchający mi tutaj przylazł. Okej, tutaj się pojawiają te ogniki, a nie te tam dziwne jakieś, latające, co strzały odbijają, więc w sumie nie powinno być tak źle. Zróbmy może tak, czy jak ja tu wejdę, to się odpali, czy jakiś tam jeszcze gdzieś został? Po prostu, wow, co to jest? Okej, to on, ale on tu tak będzie sobie strzelał, latał? O co tu chodzi? Nie chcę, żeby to mi tutaj Oła, Jezu, on mnie wystraszył. Chodź tutaj. Boże, ale to coś w ogóle robi? Mi to obrażeń nie zadaje. Jeszcze gdzieś pająk jest, bo go słyszę i mnie denerwuje. No, tylko to mnie tak odpycha, że ja tam zaraz wpadnę i dopiero będzie kolorowo. Boże, czuję się jak na jakiejś wojnie. Wszędzie wybuchy. Dobra, 2 zabiłem. Jeszcze jeden pewnie gdzieś tu krąży. Tam. Wow. Ej, nie strzelaj we mnie, ty. Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie ten brakujący z tej klatki i teraz pewnie tu mi wyskoczył, co? Czy nie? Nie, jednak jest spokój. Dobra. Dzień dobry, halo? Jest tu ktoś jeszcze? Tam jest ten jeden jeszcze. Chodź tutaj, no. Boże, ile to ma życia, no. Masakra. O, zginął. O, to chyba jednak od tego były, bo jak zabiłem, to ta klatka się otworzyła. Okej, dobra. Ale tu bałaganu narobili, no. Strasznie. Ta klatka wypuszcza chyba jakieś szkielety, tak mi się wydaje. Tam była jeszcze jedna, która wypuszcza chyba znowu te takie wybuchające, w sensie te, co strzelają tymi dziwnymi kulkami, tak mi się wydaje. A tam po drugiej stronie jest jakaś klatka? Chyba pewnie też będzie. I tam chyba było te drugie wejście takie, tak mi się wydaje. Jakby to tutaj teraz dobrze... Aha, odpaliłem coś. Niedobrze. Dobra, zabunkrujmy się. Co to jest? Co tam wyskoczyło? To coś było strasznie szybkie, tak mi się wydawało. Czemu ten szkielet jest taki szybki? Co one? Co jest grane? What the... Co to jest? Czemu to tak... Ja nie mogę. Jak mi któryś tu wejdzie, to po mnie. Dobrze, że ja tam... Jezu, jakie to jest straszne! Co on robi? Ja przez chwilę widziałem, jakby on tutaj się pojawił. Co jest grane? Może ja jeszcze tutaj się zabunkruję, żeby on jednak mi tutaj nie wszedł. Boże! I one w ogóle latają z jakimiś randomowymi rzeczami, typu łopata czy tam kilof. Co? Boże, boję się, co to się dzieje? Dobra, jednego mniej. Boże, jakie to jest naspidowane. Matko Boska, to można osiągnąć taką prędkość? A może ja też taką tutaj znajdę, nie wiem, jakąś książkę z taką prędkością albo coś. To by było super. Ale Jezu, jakie to jest creepy. Jezu, uspokój się! O, tam sobie pobiegł, to teraz mogę go zabić. No ej, ale to uniknął. Okej, dobra, chyba już spokój, czy nie? Czy jeszcze się jakieś pojawią? No ty to zombie, to weź, ty się tam chowasz się przy nich, tyle ci powiem. Dobra, tamta klatka się otworzyła, ale właśnie, przypomniałem sobie jedną rzecz z Kwadratowej Wyspy. Najlepiej to te klatki wykopywać, bo to później będzie z powrotem mi się tutaj wszystko pojawiać. Dobra, jedną klatkę wykopałem, teraz kolejna misja to pobiec tam po te rzeczy, ta klatka się pewnie uruchomi tam i szybko uciec tutaj. Dobra, ja mam miejsce w ogóle w ekwipunku? Nie, dobra, to ja sobie może najpierw posprzątam, a potem dopiero pobiegnę, bo tak to nie będzie miało sensu żadnego. Co to w ogóle jest? Wichrowa różdżka, okej, ciekawa rzecz. Ale dobra, to później będę takie rzeczy sprawdzał, bo to tutaj nic nie wiadomo po tych naspidowanych, to... Dobra, biegniemy, szybko, zabieramy i uciekamy. Okej, chyba się nie uruchomiło nawet, nie? Kurde, ja to jednak jestem taki cicho ciemny. No, zobaczmy, co ja tutaj dostałem. O, to są jakieś kroniki z tej wioski. Okej, dobra. Książka pod tytułem Kroniki pokonanych prób i jest to wioska Asflors. Gratulacje, dzielna duszo. Pomyślnie przeszedłeś moje próby i udowodniłeś swoją wartość. Weź ten klucz, symbol twojego osiągnięcia i odzyskaj mój skarb. Znajdziesz go w wiosce Asflors, tam gdzie odkryłeś miecz przełomu. W sali miecza Asflors znajdziesz piedestał. Połóż na nim tę książkę, a uzyskasz dostęp do mojego skarbu.
Mam nadzieję, że dzięki temu będziesz w stanie wykuć nowe przeznaczenie, godne dziedzictwa, które ze sobą niesiesz, ale nie zdradzę jeszcze zbyt wiele. Pozwól, by ta podróż sama się przed tobą rozwinęła. Fajnie, że mi gratulują, ale została mi jeszcze jedna klatka, więc to jeszcze trochę przedwcześnie, ale jeżeli chodzi o ten skarb, no to jest to miejsce pod fontanną, ta dziura taka i tam był taki miecz już wbity, no i tam dalej była taka sala, gdzie były te pulpity z takimi książkami, jedną z nich wziąłem do domu i przeczytałem, ale nie było tam żadnego takiego piedestału, takiego pulpitu, na którym mógłbym umieścić tę książkę. Przynajmniej nie pamiętam teraz, nie kojarzę, żeby coś takiego było. No i była tam faktycznie klatka do otworzenia, której wtedy nie mogłem otworzyć. No i rozumiem, no bo dostałem ten klucz, ale zaraz, moment, tutaj jest napisane, że za fejkowym mieczem. Okej, czyli tamten miecz wbity był nieprawdziwy? Ciekawe, bardzo ciekawe. No dobra, jak będę wracał, to zbadam, ale teraz pora uporać się z resztą tych klatek, tylko najpierw ja sobie zrobię miejsce. No nie, to znowu te strzelające tymi jakimiś wichrami. Tyle dobrze, że to nie robi jakichś wielkich obrażeń, ale właśnie jest to takie irytujące i strasznie głośne. Albo mi się wydaje, albo one tam utknęły. Czy to jest dobry pomysł, żebym ja tam poszedł? Okej, oni się tam chyba sami zaraz wysadzą. Okej, no i po sprawie, fajnie było. Aha, tam jest jeszcze jedna klatka. I też z tymi wybuchającymi, w sensie tymi latającymi dziwnymi. No nieźle, no. Chociaż powiem szczerze, że już chyba wolę te, bo one jakoś właśnie dużo obrażeń nie zadają, niż te szybkie jakieś takie naspidowane. Teraz tak sobie pomyślałem, ale by były jaja, gdyby jedna z tych klatek miała te takie właśnie odpychające, te takie powietrzne, ale takie naspidowane jak to na środku. To by była dopiero jazda. W sumie czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Zablokować ich tutaj od razu na starcie i ubić. To nie głupie. Co jest grane? Co tu się dzieje? Skąd te ogniste się tutaj wzięły? Co jest grane? Co to ma znaczyć w ogóle? Skąd one się tutaj wzięły w ogóle? Tu jest jakaś klatka jeszcze dodatkowa? Czy o co chodzi? Boże, co tu się dzieje? Masakra. Okej, dobra, już koniec. O Boże. Okej, ale dobra, zanim ja tą klatkę rozwalę i wezmę rzeczy, to najpierw tą klatkę, bo tu były te naspidowane i ja nie chcę ryzykować, że to zaraz się uruchomi ponownie. Dobra, klatki posprzątane. Można się tutaj spokojnie rozejrzeć. Co tu jest w ogóle? To wygląda jakby coś miało być, nie? Ale nic tu nie ma. Co to w ogóle za dziwny blok? Ja to powinienem rozwalić? Czym to się kopie? To można zniszczyć w ogóle? Czemu ja tego nie mogę zniszczyć? Halo. Ale dziwne, ani kilofem, ani niczym. Okej, dobra. Ja sobie tu trochę to jednak oświetlę, bo tutaj mogą pojawić się jeszcze różne inne stwory dziwne, a niepotrzebne mi jakieś takie zbędne zamieszanie tutaj. Tu nic nie ma na środku więcej. No nie ma. A to co to jest? Też ciekawe. No dobra, ale ja to chyba nic więcej już nie znajdę. Muszę chyba wrócić na górę i spróbować tym drugim wejściem. Może ono mnie gdzieś poprowadzi. Dobra, tylko jak ja mam wrócić, jak to przecież się zamknęło za mną i nie ma innego dzwonka. No to chyba mam problem. Musi tu być jakieś wyjście przecież. Może to mi do czegoś posłuży? Tutaj? Nie, nic się nie dzieje. A tutaj? Wow! O, to do tego to było! Ale zmarnowało mi dwie. Ojoj, to niedobrze. Ale okej, przynajmniej się wydostałem stąd. A, no i to jest te drugie zejście, które widziałem. Dobra, czyli ja chyba w ogóle tędy miałem wejść, nie? Że tutaj zejść, tu wejść i to wszystko nagle się na mnie rzuca tutaj. No nic, to w takim razie wychodzę stąd, no i idę do wioski spróbować coś z tym zrobić. A tam co jest? Słyszę tam na górze jakiegoś szkieleta, ale dobra, mam nadzieję, że nie spadnie mi tu na głowę. Przeczytajmy tą książkę. Wydaje mi się, że naprawdę ja powinienem z tej strony zacząć i najpierw przeczytać tą książkę, a potem dopiero tamtą, co dostanę. No ale dobra, żeby nic nas nie pominęło. Jest to dziennik transcendentnego.
Runiczny labirynt. Gratuluję znalezienia tego miejsca. Siła od niego emanująca jest niemożliwa do pomylenia. Na pewno zauważyłeś, że ta wyspa unosiła się w powietrzu. Jest to w rzeczywistości zasługa mocy mrocznych elfów. Znam ich dobrze, ale nie pochwalam ich przebiegłości. Wiedz, że to miejsce jest niebezpieczne. Tylko potężna osoba może tu wejść i naprawdę mam nadzieję, że ktoś taki istnieje. Jeśli nie, nie będę cię okłamywać. Byłaby to największa z rozpaczy. Będę szczery, moja moc przewyższyła moc bogów, a ja zyskałem formę nieśmiertelności. Pomimo wszystkiego, czego próbowałem, nie znalazłem sposobu na to, by zniknąć. Nawet gdy dezintegruję każdą cząsteczkę mojego ciała, ono pojawia się na nowo. Mój umysł i inteligencja wydają się istnieć w znacznie bardziej złożonym, wyższym wszechświecie, podczas gdy każda cząstka mojego ciała manifestuje się w każdym momencie. W tym momencie nie można tego już nawet nazwać magią. To coś bardziej złożonego, coś, co przekracza prawa naszego świata. No cóż, dużo mówię o sobie, ale jeśli chcesz wejść, musisz znaleźć pewną wioskę. Z łatwością ją zauważysz. Znajduje się w niej fontanna z czarno-białym podłożem. W tej wiosce znajdziesz moją historię oraz sposób na otwarcie tego grobowca. Okej, tą książkę wezmę ze sobą i ona w sumie opisuje taki jakby moment, jakbym najpierw znalazł ten grobowiec, a potem dopiero wioskę. Ale zdarzyło się na odwrót. No i faktycznie jest tu wskazówka na to, że pod fontanną coś jest. Tym bardziej jestem przekonany, że powinienem najpierw zejść tutaj, a potem tam, ale tamto to może było takie tylne wyjście? No bo faktycznie było. Tak czy siak, tamto na pewno było o wiele bezpieczniejsze niż to, no bo faktycznie jak tutaj bym wszedł, to by było niezłe zamieszanie. Dobra, gdzie jest ten szkielet, którego tu słyszałem? Bo nie chcę, żeby we mnie strzelił, no bo nie chcę spaść stąd, bo to jednak... No spora wysokość. No gdzieś tego szkieleta tutaj słyszałem i tak sobie myślę, że skoro jest tutaj gdzieś jakiś szkielet i on chyba jest gdzieś tutaj w ścianie, to musi tam być jakaś jeszcze pusta przestrzeń. Trzeba teraz się wsłuchać, gdzie ja go dokładnie tutaj słyszałem. Tutaj gdzieś tutaj go słyszałem. Okej, ja się przekopię po prostu przez tą ścianę. Znajdę tu coś? Wow! Wow, tam coś jeszcze jest! I widziałem tego wybuchającego. Wow, co to jest? Gdzie ja jestem w ogóle? Co to za miejsce dziwne? Wow, czy ja tam chcę schodzić? A tam co jest? Wygląda jak jakieś przejście. Może tam było te wejście główne do tego tutaj. Dobrze, że ten szkielet tutaj w ogóle był, bo bym w ogóle się nie zorientował, że coś takiego tutaj jest. A tak on mi trochę podpowiedział w sumie. Co tu jest? Czy ja tu chcę być? Ja tam coś widzę. A to nie jest ten portal, o którym była mowa w jednej z tych książek? Na bank to jest ten portal i tam jest jeszcze jakiś wieśniak. Okej. Ale bym teraz pominął niezłą historię tutaj. Dużo was tutaj w ogóle jest? Tu jest jakaś książka. Boże, jak tu czarno, nawet światło się nie odbija. Matko boska. Okej, ale ten portal tutaj... Wow, a tu jest jakieś jeszcze też wejście, tak? Okej, czyli tu było jeszcze jakieś przejście? Ale gdzie? W sumie. A dobra, ja już wiem. Tutaj ta ostatnia klatka, z którą się biłem, gdzie wyskoczyły te właśnie takie powietrzne. Była tam taka klapa w rogu, ale ja ją zignorowałem. Myślałem, że to nic takiego. A tu proszę, o... No nieźle. I tutaj kolejna. Faktycznie, ma to sens teraz. Chociaż z drugiej strony tamta jest trochę głębiej, to tak gdzie prowadzi? Może była gdzieś pod jakimś dywanem. Ale dobra, ty, wieśniaku, gdzie ty tu poszedłeś? Co ty robisz w ogóle? On spać poszedł? A, już noc. Dobra, to ja też się prześpię. Co to za miejsce dziwne w ogóle? Tu jakiś piec, coś jest? Nie, tutaj coś jest? Też nie. Tam była książka, wiem, zaraz ją przeczytam, ale tu w skrzyniach też nic. No dobra, to pora przeczytać i tą książkę. Co ty w ogóle robisz? A, ty też wymieniasz te klucze dziwne. No dobra. Książka pod tytułem Ukryta prawda transcendencji, runiczny labirynt. Jeśli chcesz mi pomóc, wiedz jedno. Moim celem w życiu nie jest ratowanie świata. Jest on dość egoistyczny. Żyję na tym świecie już wystarczająco długo i znam wystarczająco dobrze jego rzeczywistość. Chcę po prostu, aby moja nieśmiertelność dobiegła końca. Jeśli znajdziesz sposób, przekażę ci moje moce. Oto, co wiem o tym świecie. Bogowie tak naprawdę nie pochodzą z tego świata, a bycie tutaj wydaje się dla nich grą. Wygląda na to, że z
sprawia im przyjemność niszczenie siebie nawzajem dla rozrywki. Nie rozumiem tego. To nie ma sensu. Spotkałem Odyna kilka razy w przeszłości i za każdym razem wydawał się być inną osobą. Co więcej, bogowie przybywają i zostają na jakiś czas, po czym znikają na pewien czas. Nie ma tylko jednego Boga, nie wszyscy naraz. Przypuszczam, że wszyscy się ze sobą komunikują. Druga sprawa to to, że mimo bycia bogami nie mają oni pełnej władzy nad tym światem. Każdy z nich ma określone atrybuty i możliwości. Ich moc wydaje się ograniczona. Podczas gdy my, śmiertelnicy, a przynajmniej ja nim byłem, mamy zdolność do ewolucji, rozwijania się, tak bardzo jak tylko chcemy. Kiedy po raz pierwszy rozmawiałem z Odynem, wyjaśnił, że ich moce są ograniczone. Nie używają magii, ona pochodzi z systemu. Kiedy używamy magii, korzystamy z cząsteczek otoczenia, a jeśli dany obszar jest pusty, wówczas magia jest niemożliwa. Oni jednak nie mają tego ograniczenia i mogą używać swoich mocy wedle woli. Dobra, to ta książka mówi nam przede wszystkim o tym, że bogowie działają trochę inaczej, ten nieśmiertelny działa trochę inaczej, no i przede wszystkim dowiaduje się, że ten nieśmiertelny nie był bogiem, tylko śmiertelnikiem kiedyś, który osiągnął tą nieśmiertelność. Co bardziej mnie zastanawia, jak on znalazł się w Asgardzie, jak on poznał tego Odyna, no i jak odkrył te wszystkie tajemnice. No i pytanie, czy Odyn tak naprawdę z chęcią dzielił się tymi wszystkimi rzeczami z takim oto człowiekiem nieśmiertelnym? To jest dobre też pytanie. Pora przekonać się, co jest po drugiej stronie tego portalu.